To teraz chwila prawdy, czy zadziałało moje ocieplanie studzienki. Skończyła mi się woda i muszę sobie ponownie nabrać. Mam nadzieję, że wszystko jest w środku w porządku. Wydaje się, że wszystko jest ok. No to idziemy zobaczyć do kranu. No to chwila prawdy. Działa. Muszę sobie zrobić taki kluczyk, przedłużkę. To przynajmniej 2 razy nie będę musiał tak wchodzić. Patent, żeby wypełnić studzienkę workami z wełną mineralną się sprawdził. Bardzo dziękuję, bo to jest, ktoś mi podpowiedział w komentarzu, żebym tak zrobił. Dodatkowo styropian w deklu i nie ma problemu, nie zamarzło. Znaczy tutaj wiecie, nie było takich mrozów jak w innych rejonach Polski. Tutaj było chyba do -15 maksymalnie. Więc jakby taki test jeszcze nie jest pełny. I macie rację, będę musiał, ale to już jak będzie Marta, to pomyślimy, jak tu ten teren zagospodarować, co tutaj posadzić. I również będę chciał jakoś obłożyć tą studzienkę, może kamieniami dookoła, tak żeby nikt mi się tutaj nie wpakował samochodem. Dzień dobry. No to biorę się za kontynuację porządków po tej rozbiórce. Czyli zaniosę te piękne deski do stodoły, a potem zajmę się tą resztą. No. No i dobra. Część materiału wrzuciłem na grządki. Tu dorobiłem też obrzeże do tej grządki, bo Marta chciała. Trochę wczoraj w nocy pośnieżyło i zrobiło się tak ładnie, czysto. Lekki mróz. To co?
to ja się zajmę tym bałaganem. Przede mną dwa piękne, takie wiosenne dni. W sumie nawet nie wiadomo, jak się ubrać. W tej chwili jest +5, ale w południe ma być nawet +10 i podobnie jutro. Słychać ptaszki. Czy ptaszki mogłyby się odezwać? Czy ptaszki mnie słyszą?
Gorąco się zrobiło. Przydałoby się zahartować te widły. Elektron. Pasek, ale bez sprzączki. Trochę gruzu. Nawet nie było tak źle. Z pół worka jakichś tam folii różnego rodzaju i pół wiadra szkła. Także nie ma tragedii. To co? Następny krok. To trzeba by tu zrobić jakiś mały fundamencik pomiędzy jednym słupem a tym słupem. Z tym słupem zresztą to jest problem, bo ja liczyłem, że z niego skorzystam, a on, nie wiem czy to widać teraz, dzięcioł czarny, a on się rusza i on się pochylił, odchylił się od pionu, także chyba jest dość płytko wkopany. No pomyślę, no może go po prostu tu wzmocnię, odkopię trochę i jakimś głazem przyrzucę, żeby wyprostuję i głazem przyrzucę, żeby się dalej nie odchylał. Liczyłem na jakieś fajne skarby, a to guzik. No i bucik jeszcze. No i troszkę jeden jeszcze mam problem. To już jest sama stodoła, bo ona nie trzyma pionu i odjeżdża całkiem nawet sporo. Tak od połowy zaczyna odjeżdżać na prawo. Z tamtej strony też jest tak samo. Tylko wyprostować to w tej chwili to byłoby trudne. Musiałbym z tamtej strony podnosić, licząc, że to się przesunie, co wcale nie jest takie pewne. Najprościej byłoby podnosić na tych zrębach i dostawiać tutaj trochę grubsze takie wkładki, jak tutaj zresztą są z desek. O. I tu podnieść z tej strony całą stodołę z 10 cm. Tylko jak się przyjrzałem, to byłaby to operacja trochę ryzykowna, bo na przykład ta krokiew jest oparta na spróchniałej belce. To też trzeba będzie wzmocnić. Więc powiem Wam, że na razie stodoły to ja nie będę ruszał. To jest grubsza sprawa, to trzeba tam na dachu popatrzeć też, jak to wygląda. Także spróbuję zrobić tak, żeby ta konstrukcja szklarni była tak nie do końca połączona ze stodołą.
Tu będzie szpara, to ją zamaskuję jakąś deską i będzie ok. No jedyne połączenie to będzie połączenie dachem, ale to akurat najmniejszy problem. Gdybym kiedyś jednak wpadł na pomysł, że chcę prostować stodołę, no to zawsze można zdjąć tych parę arkuszy pleksi i działać. No to co? Kopię dalej, kopię. Super, jest bardzo fajny poziom. Chwilka odpoczynku. Już sobie na dzisiaj dam spokój, bo tu już wykopałem, może jeszcze trochę środkiem muszę podrównać i mogę sobie poukładać bloczki. Tu położę 2 warstwy bloczków, ale już w poprzek, znaczy wzdłuż, tu tylko dałem w poprzek przy tych słupach. No i tutaj też trzeba będzie tak samo zrobić z fundamentem. Tu będzie tylko gorzej, bo woda mi się będzie wlewała. Dzień dobry. A to niemiła niespodzianka. A cóż tu się wyprawiło? Wydarzyło?
Aha. Zbutwiała i pękła łata. I tak samo ta tu. I się wszystko posypało. No to mamy ekstra robótkę. Dobra, ale to później. Woda płynie. Na razie trochę słabiej, ale myślę, że w miarę jak się będzie robiło cieplej, a dzisiaj ma być 10 stopni, podobnie jak wczoraj, to znowu tu zacznie mi strumień płynąć. Zresztą nie wiem, czy słyszycie, jak płynie ten duży strumień. Poziom całkiem wysoki. A staw? Pokryty wodą. Ale zobaczymy, bo według prognozy w sobotę ma zacząć sypać śnieg, a od niedzieli już się robi znowu mróz. Więc może jeszcze zamarznie.
Pierwszą warstwę bloczków ułożyłem. Okazuje się, że mam dużo mniej bloczków niż myślałem, ale to chyba dlatego, że tak, ja przecież do stawu je zabrałem kąpielowego, a tu chcę jeszcze jedną warstwę ułożyć. No nic, zobaczę. Jak zabraknie, to będę coś kombinował innego. Trochę się zmęczyłem ciągając te kamulce, te betony. Fundament mam, podstawę pod konstrukcję mam. Trochę też wybrałem ziemi, bo mniej więcej tak jak tu jest wybrana, to będzie poziom szklarni. Jakieś trzeba będzie dorobić obrzeża i dosypać już wyżej dobrej ziemi. Tutaj walnę jakiś duży kamulec, tak żeby jeszcze dodatkowo wesprzeć ten słupek. Ale to już nie dzisiaj. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli Wam się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Fajne to było, tylko tak przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale to w sumie, jak policzyłem, to jest jubileuszowy odcinek. To jest 200. odcinek z siedliska. Jak ten czas szybko leci.